Geokompozyty pozwalają oszczędzić wodę i umożliwiają szybszy wzrost roślin. Zostały opracowane w wyniku badań przeprowadzonych w ramach projektu Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin. Projekt realizowany jest w konsorcjum, którego liderem jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, a partnerami są Politechnika Wrocławska oraz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Aby możliwe było opracowanie technologii geokompozytów sorbujących wodę, zaplanowano i przeprowadzono szereg badań. Łącznie zasadzono około 20 000 drzew, krzewów, roślin ozdobnych oraz truskawek, malin i drzewek bonsai. Na potrzeby badań przeprowadzono kilka tysięcy prób oraz wykonano kilkanaście tysięcy oznaczeń laboratoryjnych. W trwającym 4,5 roku projekcie zaangażowanych było łącznie ponad 100 naukowców, doktorantów, pracowników technicznych i administracyjnych oraz kilkudziesięciu studentów. Pomysł na zatrzymanie wody w glebie narodził się w 1997 roku po powodzi. Okazało się, że roślinność trawiasta stanowi bardzo istotne zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych. Niestety w okresie letnim bardzo mocno przesycha. Trzeba było ją wzmocnić. Tak narodziła się idea geokompozytów sorbujących wodę. Później rozwinęła się ona w technologię, która może służyć wszędzie tam, gdzie roślinom brakuje wody. Jako pierwszy na pomysł czegoś na kształt geokompozytów wpadł mój kolega Henryk. Miało to na początku kształt kiszki. Geokompozyt powstał jako element wspomagający rozwój roślinności trawiastej na wałach przeciwpowodziowych, skarpach drogowych, autostradowych, skarpach składowisk odpadów. Wszędzie tam, gdzie potrzebne jest zabezpieczenie przeciwerozyjne, można zastosować geokompozyty sorbujące wodę. Pomyśleliśmy sobie w pewnym momencie, a gdyby tak, zastosować go do innych roślin, na przykład ogrodowych, nasadzeń w parkach, do krzewów i drzew przy drogach, a czemu nie na przykład na plantacjach truskawek czy malin? Pomysł już był. Najpierw zapakowaliśmy superabsorbent w geowłókninę. Niestety okazało się, że to nie wystarcza. Taki superabsorbent, zatrzymując wodę, zwiększa swoją objętość nawet 300 razy. W glebie nie ma na to miejsca. Dopiero wykorzystanie wewnętrznego szkieletu pozwala mu na prawidłową pracę. Zasada działania geokompozytu jest prosta. Nasączony geokompozyt umieszczamy w glebie pod strefą korzeniową. Dzięki temu roślina ma zapewniony zapas wody w momencie, w którym przyjmie się w nowym miejscu. Potem za każdym razem, gdy spadnie deszcz, kiedy włączymy system nawadniający, czy po prostu podlejemy nasz kwiatek czy roślinę, ten wewnętrzny magazyn wody, jakim jest geokompozyt, odnawia się, a rośliny dzięki sile sącej korzeni potrafią tą wodę pobrać. Zauważyliśmy, że rośliny bardzo szybko orientują się, gdzie jest dodatkowa woda i przerastają do geokompozytu korzeniami. Za każdym razem, gdy spadnie deszcz lub podlejemy roślinę, ten zbiornik się odnawia. Teraz trzeba było tylko tą technologię dopracować i dokładnie przebadać. Przeprowadzenie wielu badań i zaangażowanie dużego zespołu wymaga wielu środków. I tu idealnie sprawdziła się innowacyjna gospodarka, która stawia na projekty, które mogą szybko zostać wdrożone do praktyki gospodarczej. Z rynku zebraliśmy kilkadziesiąt ofert firm, które były zainteresowane wynikami naszych badań. Napisaliśmy projekt, no i udało się. Idea geokompozytów okazała się na tyle ciekawa i skuteczna, że zainteresował się nią polski biznes. Efektem była pierwsza w Polsce komercjalizacja wyników badań przeprowadzona w ramach projektu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Władze naszego miasta są zainteresowane tym, żeby nasza zieleń w mieście wyglądała jak najlepiej i powstawało jak najwięcej terenów zieleni. W związku z tym znaczna część środków budżetowych jest przeznaczana na utrzymanie i zakładanie nowej zieleni. Rośliny, mimo tego, że rosną w trudnych warunkach, doskonale sobie radzą i pięknie wyglądają. Zastosowane rozwiązania pozwalają nie tylko na oszczędność wody, ale także na oszczędność środków finansowych, które należałoby wydać na ludzką pracę, bo przecież trzeba podjechać i podlać te rośliny. Dzięki zastosowaniu hydroboksów możliwe było wykonanie nietypowych projektów, takich jak zielona ściana lub też kwietniki w kształcie nutek, które powstały przy okazji Festiwalu Opolskiego. Bez zastosowania hydroboksów byłoby to bardzo trudne i kosztowne. Zastosowanie geokompozytu przyczyniło się do zmniejszenia liczby wypadów drzew alejowych posadzonych w mieście. Prawdopodobnie przyczyną tego może być wytworzenie większej liczby drobnych korzeni, które pobierają, one są odpowiedzialne za pobieranie wody i geokompozyty gromadziły wodę w tych pierwszych tygodniach, kiedy drzewa się przyjmowały. Ponieważ udało nam się zdobyć na to pieniądze z funduszy europejskich,
Mieliśmy możliwość zbadania tego od początku do końca i w wymiarze 4 lat przeprowadziliśmy wszystkie możliwe badania, które pozwoliły nam określić funkcję, przydatność oraz miejsce zastosowania geokompozytów. Nasze owoce są duże, smaczne, słodkie i zdrowe. Mówię oczywiście tutaj i o naszych truskawkach, i o malinach. Zastosowanie geokompozytu zdecydowanie wpłynęło na szybkość wchodzenia w dojrzewanie rośliny. Było to bardzo mocno widoczne w pierwszym roku. Oraz na wielkość tego owocu, co przekłada się na wysokość plonu. Wzrost tego plonu sięga 25%, a w pierwszym roku twierdzę, że nawet więcej niż 25%. Na części plantacji, gdzie zastosowaliśmy geokompozyt, używaliśmy o połowę mniej wody, zużyliśmy o połowę mniej wody. I pomimo wysokich temperatur, gorącego lata, nasłonecznionego mocno, nie zaobserwowaliśmy żadnych skutków ubocznych tego zmniejszonego nawadniania. A wprost przeciwnie, myślę, że te rośliny miały jeszcze lepszy turgor niż te nawadniane tradycyjnie. I największą korzyścią wymierną dla naszego gospodarstwa było zastosowanie o połowę mniej wody do nawadniania. I przy tak wielkoobszarowej produkcji czy plantacjach, jakie posiadamy, jest to absolutnie wymierna korzyść. Dzięki geokompozytom uprawa roślin w doniczkach sprawia mniej problemów, pozwala także osiągnąć szybszy wzrost roślin. Geokompozyty ułatwiają także transport roślin, a także wydłużają czas ich eksponowania, np. w punkcie sprzedaży, nawet przy niedostatecznym podlewaniu. Wprowadzając jakikolwiek produkt do produkcji roślinnej, w tym również geokompozyty, możemy ocenić, czy nie stwarza on zagrożenia dla roślin. Nasze badania wykazały jednoznacznie, że produkt ten nie stwarza zagrożenia fitosanitarnego dla uprawianych roślin. Nie sprzyja rozwojowi chorób roślin. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu od bardzo wielu lat współpracuje z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i korzysta z doświadczeń i z produktów wypracowanych. Geokompozyty wypracowane w tym projekcie mają świetne zastosowanie do poprawy stanu technicznego urządzeń administrowanych przez ZMIów. Pisząc projekt, widzieliśmy, że aby zainteresować naszymi wynikami przemysł, doświadczenia muszą być prowadzone nie tylko w laboratorium, ale przede wszystkim w skali naturalnej. Dlatego nasze doświadczenia prowadzimy w dużej mierze w warunkach takich rzeczywistych. Nasze doświadczenia zaplanowaliśmy wspólnie z Lasami Państwowymi, KGHM Polska Miedź S.A., rolnikami, plantatorami malin, truskawek. Doświadczenia prowadzimy też w byłej piaskowni koło Trzebnicy. Pracę nad rozwojem geokompozytów prowadzimy dalej. Mamy nadzieję, że w przyszłości znajdą one zastosowanie wszędzie tam, gdzie mamy problem z niedoborem wody, nie tylko w Polsce, ale również w krajach cieplejszych, gdzie ten problem jest znacznie poważniejszy. Dzięki procesowi komercjalizacji udało nam się przekuć ideę naukową w produkt, który teraz jest dostępny w sprzedaży i sprawdza się w praktyce gospodarczej. Projekt realizowany w ramach POIG, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.